Ten film będzie skierowany głównie dla tych, którzy dopiero zaczęli, posadzili w tym roku pierwsze swoje róże i nie wiedzą, co zrobić z tymi roślinami przed pierwszą zimą. Na razie jeszcze nie okrywam tych róż, zrobię to trochę później i o tym okrywaniu będzie następny odcinek. Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe. Witajcie. Mamy prawie połowę listopada, a róże w naszych ogrodach często wyglądają jeszcze tak zjawiskowo jak tutaj. Pięknie kwitną i po roślinach w ogóle nie widać, że za chwilę przyjdzie zima. Ale my powinniśmy pomyśleć o tym, jak zabezpieczyć rośliny przed nadejściem mrozów. Większość z Was już dokładnie wie, jak postępować, macie swoje własne sposoby przetestowane i skoro one się sprawdzają, to trzymajcie się ich. Ale dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, którzy chcieliby się dowiedzieć, pierwsze pytanie: czy musimy na zimę zabezpieczać takie róże, czy to nie jest konieczne? I od razu odpowiadam. Jeżeli jesteście pewni, że w Waszym rejonie, tam gdzie mieszkacie, tam gdzie rosną Wasze róże, temperatura w zimie nie spadnie poniżej 20 stopni, to w ogóle nie musicie dotykać tych róż ani sekatorem, ani łopatą, ani motyczką, ani robić kopczyków, nic. One w takiej formie, jeżeli temperatura nie spadnie poniżej minus 20, przezimują i nic im się nie stanie. Wtedy całą pielęgnację możecie wykonać wiosną. Ja niestety nie jestem takim optymistą, bo wiem, że pogoda może zaskoczyć i wiem, że może być najbliższa zima taka, że będzie tutaj najwyżej minus 15 stopni, ale równie dobrze może być tak, że będzie minus 30 stopni, bo i takie zimy tu były. I żeby nie mieć niemiłego zaskoczenia taką ostrą zimą, inaczej, żebym spał spokojnie przez całą zimę, żebym w ogóle nie myślał o moich różach, to ja je zabezpieczę jeszcze przed przymrozkami. Przed mrozami tak naprawdę. Przymrozków się nie bójcie. Przymrozków się w ogóle nie bójcie. Kiedy ja będę zabezpieczał te rośliny? Wtedy, kiedy będę miał czas. Ale będę chciał odsunąć to okrycie ich przed mrozami jak najpóźniej. My mamy taką specyficzną sytuację, że mamy gliniastą ziemię. I problem z tą ziemią polega na tym, że tak jak jestem z niej bardzo, bardzo zadowolony, bo dzięki tej urodzajnej glince te rośliny, które były sadzone wiosną z gołego korzenia i przycięte na 4 cm, teraz wyglądają tak jak widzicie. Niektóre mają po 1,80 m. Ale minusem tej gliny jest to, że jak ona jest mokra, to bardzo źle się w niej pracuje. Zabezpieczenie tych roślin przez zrobienie kopczyka, zabezpieczenie ich przed przemarznięciem nie będzie możliwe, jeżeli będzie tu bardzo, bardzo mokro, dlatego że to będzie po prostu jedno masło. To nie będzie sypka, miałka ziemia, a taka właśnie powinna być. Jestem na to przygotowany i wtedy, kiedy nie będę mógł okryć tych roślin tą macierzystą ziemią, która jest wokół nich, po prostu usypię kopczyki z kory. Kupię sobie korę, ona będzie czekać i jeżeli nie będę mógł zrobić kopczyków z ziemi, to zrobię te kopczyki z kory. Ale raczej będę chciał zrobić kopczyki z ziemi. Żeby te kopczyki łatwo było robić, to przytnę sobie te rośliny. I kiedy to robić? Bardzo często powtarzam, że nie powinniście przycinać roślin jesienią, żeby ich nie pobudzać do wzrostu. Ale dotyczy to głównie miesięcy wrzesień, październik. Teraz, kiedy mamy już listopad, to prawdopodobieństwo, że rośliny po przycięciu zaczną odrastać, jest już dużo, dużo mniejsze. Ja nie mówię, że ono w ogóle nie występuje, bo jeżeli będzie tak ciepło jak teraz, temperatura powyżej 10 stopni do grudnia, to po tym cięciu też rośliny zaczną próbować odrastać. One nie odrosną, ale już zaczną pąki nabrzmiewać. Więc dobrze by było to cięcie też opóźnić. Ale tak jak mówiłem na początku, ja będę to robił wtedy, kiedy będę miał czas i wtedy, kiedy będzie pogoda oczywiście. Wobec tego mogę już dzisiaj
część roślin zacząć przygotowywać do okrycia poprzez przycięcie. Jeżeli macie dużo roślin do zaopiekowania, do przycięcia, to ten proces będzie trwał. Ja zaczynam od tych, które wyglądają w tym momencie najgorzej. Takie, które już nie są dekoracyjne, a te rośliny, które są jeszcze dekoracyjne, zostawię i przytnę je w późniejszym terminie. Czy to przycięcie jest w ogóle konieczne? Tak naprawdę roślinom ono nie jest do niczego potrzebne. Ja to cięcie robię dla siebie z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że jak przytnę tą roślinę, to dużo łatwiej jest mi wokół niej pracować. Odchwaścić, zrobić kopczyk, jest po prostu dużo prostsze. A drugi powód jest taki, że jeżeli zrobię odpowiednie cięcie teraz, to przynajmniej 50% pracy związanej z cięciem tym wiosennym mam już zrobione. Często się zdarza tak, że robię takie cięcie przed zimą, a zima jest na tyle łagodna, że tych przemarzniętych pędów nad kopczykiem w zasadzie nie ma, to później praktycznie nie robię już wiosennego cięcia. I pokażę Wam, o co tu chodzi. Młoda roślina, nie ma jeszcze roku. Zależy mi na tym, żeby w przyszłym roku ona bardzo dobrze się rozrosła. Pierwszy rok, pierwszy sezon, ten właśnie, który minął, te rośliny w zasadzie wykorzystują na to, żeby zbudować system korzeniowy. I jeżeli widzicie, że ta część nadziemna jest już w miarę okazała, tak jak tutaj, to jest to sygnał dla Was, że system korzeniowy też jest już dobrze rozbudowany. Jeżeli wiem, że system korzeniowy jest dobrze rozbudowany, to naturalną sprawą jest to, że po każdym mocnym cięciu róża mocno urośnie, mocno się rozbuduje. I na tym mi zależy. Chcę, żeby w przyszłym roku wszystkie te rośliny tutaj posadzone w tym żywym katalogu róż jak najmocniej się rozrosły, żeby pokazały 100% swoich możliwości. Wobec tego od razu decyduję o tym, że będę te rośliny ciął raczej nisko. I polecam tak robić z wszystkimi młodymi roślinami. To nie jest to, że musicie tak zrobić, bo możecie te rośliny zostawić tak jak tutaj i też się nic nie stanie, ale dość mocne przycięcie jednorocznych róż powoduje to, że one w przyszłym roku wyglądają jeszcze lepiej. Poza różami pnącymi, bo o tym zrobimy osobny filmik, o różach pnących i tam można na kilka sposobów zmusić te rośliny do wytwarzania mocnych pędów. Zrobimy o tym osobny odcinek. Ale teraz tutaj. Wycinam sobie i też nie patrzę, nie liczę oczek, nie patrzę, gdzie to jest. Robię to, można powiedzieć, na oślep, mniej więcej około 20-15 cm nad ziemią. Czasem wycinam całe rozgałęzienia po to, żeby tych pędów zostało jak najmniej. Jeżeli ciąłbym rośliny starsze, 2-3-letnie, takie, które nie chciałbym zmusić cięciem do rozkrzewiania się, to raczej ciąłbym je nad tymi rozgałęzieniami, o widzicie, w ten sposób, tak? Zostawiając wszystkie rozgałęzienia z w miarę grubymi pędami, tak? Widzicie, o, coś takiego. Ale jeżeli mnie w tym momencie zależy na tym, żeby roślina wytworzyła mocne pędy z samej nasady, to ta sprawa w ogóle nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Mogę ciąć gdziekolwiek, mogę ciąć nawet w ten sposób, tak? I teraz pamiętajcie, to co teraz zrobiłem, to nie jest to właściwe cięcie, które robi się na wiosnę, tak? To jest cięcie, którego głównym celem jest ułatwić mi tutaj pracę wokół tej rośliny, tu żebym miał dostęp. Ale przez to, że zrobiłem je tak jak tutaj, to wiosną będę miał dużo prościej. To, co zrobię wiosną, to na pewno powycinam wszystkie te drobne, suche pędy, tak? To będę już robił wiosną. Nie chcę robić tutaj ran w tym momencie, świeżych ran, tylko to cięcie czyszczące, takie kosmetykę zrobię wiosną. Na razie zostawiam tą roślinę w ten sposób. I tutaj robię dokładnie to samo. Czyli zobaczcie, możecie tutaj przysłać kogokolwiek, męża, który się roślinami nie zajmuje, dzieci, które nie mają jeszcze wprawy,
Mówicie im, tnijcie to 15 cm nad ziemią i tyle. I to jest banalnie proste. I zobaczcie, te rośliny mogą czekać sobie spokojnie na to, aż przystąpię do okrywania. Ja tego nie będę robił dzisiaj, dlatego że najpierw sobie chcę przyciąć te rośliny, a okrywanie mogę zrobić im później, tym lepiej, tak? Tak samo z cięciem w zasadzie, im później, tym lepiej, ale już to zaczynam, żeby po prostu na spokojnie wyrobić się te wszystkie rośliny, przyciąć. Zobaczcie, tu mamy fajną sytuację, bo nie mamy liści, tak? I jeżeli będę przystępował do okrywania, to okryję pędy bez liści. Ale tutaj, zobaczcie, jeżeli przytnę te rośliny podobnie, to one mają liście. I czasem zadajecie mi pytanie, czy należy takie liście obrywać. Ja liści w zasadzie nie obrywam i nie przejmuję się tym, że przysypię to ziemią, że te liście tam, powiedzmy, jakoś delikatnie mogą zacząć zagniwać. Dlaczego się tym nie przejmuję? Dlatego właśnie, że robię późno kopczyk i dość wcześnie na wiosnę te kopczyki rozgarniam. Wobec tego ten czas, w którym te liście są w tej ziemi narażone na zagniwanie, jest dość krótki, jak najkrótszy. Ale jest jeden wyjątek, kiedy w zasadzie na 100% powinniśmy się tych liści pozbyć. Wtedy, kiedy zaobserwujecie objawy rdzy na różach, wtedy przytnijcie rośliny dość nisko, nawet jeszcze niżej niż te, i wszystkie liście oberwijcie, wyzbierajcie i spalcie. To jest ten jeden przypadek, kiedy to jest bardzo ważne. W pozostałych sytuacjach nie ma to takiego wielkiego znaczenia, czy pozostawicie liście na roślinie, czy nie. Wiem, że coraz więcej osób obserwuje w swoich ogrodach objawy rdzy, czasem nawet nie wiecie, że to jest rdza. Wobec tego polecam Wam film, tutaj Wam podlinkuję film z naszego kanału o tym, jak postępować rdzą, jakie są objawy, jak walczyć z rdzą na różach w Waszych ogrodach. Taki film już jest i polecam go Wam. Przed chwilą przycinaliśmy róże z grupy róż rabatowych, czyli niższe, dobrze rozkrzewione rośliny. Tutaj stoję przy róży wielkokwiatowej, która troszkę inaczej rośnie. Tutaj kasanowa, która też już dołem nie ma liści. Też sobie takie odmiany już zacznę przycinać. I pytacie czasem, czy jest różnica, czy jakoś inaczej przycinać róże przed zimą z różnych grup. Owszem, są takie różnice i warto troszkę inaczej potraktować róże miniaturowe, rabatowe, wielkokwiatowe, parkowe, ale wtedy, kiedy one już są w kolejnych latach, wtedy, kiedy mamy już zbudowany krzew i chcemy wykorzystać potencjał tych pędów szkieletowych, które się już rozbudowały i nie będziemy mocno cięli. Natomiast w przypadku młodych roślin, tak jak powiedziałem, zależy mi na tym, żeby je nisko przyciąć i żeby zmusić do wytworzenia mocnych pędów z nasady, więc w tym momencie nie ma to dla mnie znaczenia, z jakiej grupy róż jest, poza różami pnącymi, to co mówiłem. Więc tutaj będę dokładnie tak samo postępował, jak postępowałem z tymi rabatówkami. Tnę wszystko mniej więcej 15 cm nad ziemią i zostawiam na razie. W przyszłych latach, już w przyszłym roku i w następnych, będziecie właśnie obserwować tutaj, w tym miejscu, w tym żywym katalogu róż, jakie będą różnice, jak będziemy inaczej traktować róże z poszczególnych grup. Będzie to uzależnione nie tylko od tego, w jakim wieku są krzewy, ale także od tego, jak się rozbudowały, jak przezimowały, od bardzo wielu czynników. O tym wszystkim będziemy mówić w następnych filmach w kolejnych latach. Tutaj jesteśmy na rabacie z różami parkowymi i ta rabata zaczyna się od róż z grupy róż pomarszczonych, czyli Rosa rugosa. Bardzo często pytacie o to, jak ciąć róże właśnie z tych grup Rosa rugosa. Ogólnie tnie się je dość oszczędnie, tak? Dlatego, że im więcej pędów pozostawimy, tym obfitsze mamy pierwsze kwitnienie.
a ono jest w rugozach najładniejsze, najlepsze i w zasadzie ono jest tą największą dekoracją. Natomiast z rugozami jest tak, że z czasem to kwitnienie przesuwa się tylko na najmłodszą część pędu, czyli jeżeli nam się te rugozy rozrastają, to kwitnienie w zasadzie jest tylko na końcówkach, na tych najmłodszych częściach pędu, więc tak od czasu do czasu również należy je jakby odmłodzić, skrócić, ale tutaj postąpię z tymi roślinami dokładnie tak, jak na tych dwóch poprzednich przykładach. Dlaczego? Dlatego, że w tym roku, w tym sezonie, który mija, ta roślina dobrze się zakorzeniła, a zależy mi na tym, żeby w przyszłym roku ten potencjał dobrze rozrośniętego korzenia w ziemi wykorzystać do budowy mocnych pędów. Wobec tego też przytnę te rośliny dość krótko. Licząc się z tym, że to kwitnienie wiosenne będzie mniejsze niż byłoby wtedy, gdybym tą roślinę potraktował delikatnie, gdybym jej tak mocno nie ciął. Słuchajcie, jeszcze jesteśmy przy rugozach, tak? I przypomniała mi się jedna bardzo ważna rzecz. Tak jak Wam mówiłem o tym, że nie musicie tych wszystkich zabiegów wykonywać, jeżeli jesteście pewni, że temperatura w ciągu zimy nie spadnie poniżej 20 stopni mrozu. W przypadku rugoz jest troszeczkę inaczej, dlatego że tutaj w zasadzie te rośliny nie przemarzną w polskim klimacie, nawet jak będzie minus 30 stopni. Możecie to przetestować. Ja się w każdym razie jeszcze z tym nie spotkałem. One mogą mieć problemy z przemarzaniem, ale bardziej wiosną, wtedy kiedy już ruszą i bardziej od przymrozków niż od mrozów w zimie. Więc tych roślin możecie nie okrywać, nie musicie robić kopczyków, a skoro nie musicie robić, musicie ich w ogóle teraz jesienią przycinać. Możecie to przycięcie zrobić wiosną. I ja sam nie wiem, czy niektórych roślin tutaj tak nie potraktuję. Być może zostawię je tak, jak teraz są, a wiosną, po tym jak przezimują, zadecyduję, jak nisko je przytnę. I być może zrobię tak, że wrócę do tego głównego założenia, które miałem na początku, jak zakładaliśmy ten żywy katalog, mianowicie oprócz obserwacji tych, jak te rośliny się zachowują, jak się poszczególne odmiany różnią między sobą, zależało mi jeszcze na tym, żeby zobaczyć różnicę na tej samej odmianie traktowanej troszeczkę inaczej. Czyli na przykład możemy zrobić tak, że jedną różę, i to możemy, najprawdopodobniej tak zrobimy, że już w rugozach zaczniemy ten eksperyment od tego roku. Jedną rugozę przytniemy, tak jak tą, a tą samą odmianę, drugi krzew, zostawimy nieprzycięty. I już będziemy obserwować pierwsze różnice w tym nadchodzącym sezonie. Ja miałem taki ambitny plan, że takie różne eksperymenty będę robił z tymi innymi odmianami, ale troszeczkę spokorniałem, bo uświadomiłem sobie ogrom tej pracy, która jest do wykonania i po prostu nie wiem, czy fizycznie będziemy mieć na to czas, żeby te wszystkie moje pomysły z różnym prowadzeniem odmian zrealizować. To się okaże. Plan jest ambitny, ale być może skończy się na tym, że go uprościmy po prostu po to, żeby zaoszczędzić na tej pracy, żeby tej pracy mieć mniej. Zobaczymy. Na dzisiaj to tyle. Zapamiętajcie, że cięcie, które dzisiaj Wam pokazałem, dzisiaj był odcinek o cięciu przed zimą, że to cięcie wcale nie jest konieczne. Ono dla mnie spełnia dwa warunki. Ułatwia mi okrywanie i ułatwia mi robienie wiosennego cięcia. Cięliśmy rośliny bardzo młode. Jeżeli macie starsze rośliny, to one wymagają troszeczkę innego potraktowania i są na tym kanale filmy o tym, jak zabezpieczać te starsze rośliny w ogrodzie przed zimą. Ja zaczynam sobie ciąć od roślin, które wyglądają najsłabiej. Te rośliny, które jeszcze są dekoracyjne, będę ciął w przyszłym tygodniu, za 2 tygodnie, za 3 tygodnie. Zobaczymy. Na razie jeszcze nie okrywam tych róż, zrobię to trochę później i o tym okrywaniu będzie następny odcinek. Postaram się zrobić także odcinek o tym, jak potraktować młode róże pnące w Waszych ogrodach przed zimą. Jak je zabezpieczyć. Czy je przyciąć, czy je nie przyciąć, też pokażę kilka przykładów. Na dzisiaj to tyle.
i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Kurwa, muszę dać ten, bo oni mi tu zamordują mnie tymi telefonami.